Wieża Eiffla musi być. This is a must. Regard. Francja co roku w ostatnim czasie potwierdza, że chce bić się o czołówkę, chce zająć dobre miejsce na Eurowizji, ale że taką małą dziewczynkę puścili nocą. Ale pytanie, czy to jest piosenka, która wygra Eurowizję realnie? O, tak. Wow. Cześć wszystkim, tu Michulec, witam Was w kolejnych reakcjach na piosenki z Eurowizji 2026, a ja przychodzę do Was dzisiaj z Francją. Francja, która jest reprezentowana przez Monroe z piosenką Regard. Przepraszam, ale ja nie znam francuskiego, nigdy się go nie uczyłem i na dodatek jeszcze nie wymawiam R poprawnie. Po polsku to się chyba tłumaczy jako spójrz, zobacz, więc może na tym poprzestaniemy. Francja, którą jak sprawdził Szymon, który prowadzi profil Let's Talk About ESC, oczywiście serdecznie pozdrawiam i zapraszam do czytania jego ciekawostek, który jest też frankofilem, więc ja mu bardzo ufam w tej kwestii. Francja po raz pierwszy wysyła artystkę niepełnoletnią od 1989 roku, czyli tego rocznika, kiedy wysłała 11-latkę, co było oczywiście wielką kontrowersją i na bazie właśnie między innymi tamtego występu wprowadzono zasadę, że kto ma więcej niż 16 lat, może dopiero reprezentować swój kraj na Eurowizji. Sama Monroe jest z pochodzenia francusko-amerykańskiego, co już taka informacja daje mi pewien background, że to wcale nie musi być do bólu francuska piosenka, tak jak w ostatnich latach Francja wystawia, ale tak jak ja mówię wielokrotnie w filmach, słusznie, że tak wystawia, no bo przecież jeżeli coś żre i jeżeli ludzie tego oczekują, jeżeli to ma dużo punktów w televotingu u jurorów, to nawet jeśli to jest oklepane dla fana Eurowizji, no to nie dziwmy się, że zrobią wszystko, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik. Zobaczymy, jaki przewidzę wynik w tym roku, ale zanim reakcję, to oczywiście zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, byś nie przegapił, nie przegapiła żadnych nowych filmów związanych z Eurowizją. Oczywiście też do polubienia tego filmu, polubienia reakcji, jeżeli Ci się podobają i podbicia tego filmu. To naprawdę pomaga mi dotrzeć do większego grona, ale też oczywiście motywuje mnie do dalszej pracy. A ja nie przedłużam, lecimy z tematem Monroe Regard. Ale że taką małą dziewczynkę puścili nocą na miasto, żeby spacerowała po ulicach Paryżu? Gdzie są jej rodzice? Okej, kochana. Odpalaj tę piosenkę francuską. Chcemy już w końcu to usłyszeć. O, wow. No tak, to już jest 1,000,000% Francji we Francji. Wieża Eiffla musi być. This is a must. Sarah James po roku w Paryżu? No tego się chyba nie spodziewałem. No na razie mam ciarki. Zapowiada się, że będzie dramatyczna ballada. Yes! W końcu! Bo tak czekałem na to, żeby to była jakaś taka ballada z krwi i kości. Czy tu będzie zmiana tempa? No wow. Myślałem, że będzie zmiana tempa, że będzie zupełnie inna melodia teraz, ale no nie jest. Ale super. Fajnie, że wybrali tak młodą osobę z tak dużym talentem. Jeżeli ona będzie w stanie to zaśpiewać na żywo, to u jurorów będzie wysoko. No i jest to też jakiś pomysł, no bo przecież Szwajcaria 2 lata temu miała taki styl śpiewania, Austria miała taki styl śpiewania, no i co, powygrywały? Czy to będzie czas Francji? No tak, zamykasz oczy, nie pomylisz tego z jakimkolwiek innym krajem, to nawet nie chodzi o francuski, tylko o melodię, instrumenty. No dobra, już się zamykam. Mam nadzieję, że tu będzie jakiś taki kulminacyjny moment, że będzie taki moment w tej piosence, że po prostu wszystkie klapki wszystkim spadną. Może to jest to. O, tak. Wow.
I coś tu muszą odpalić na scenie wtedy. Wow! Wow! Nie, słuchajcie, mega mi się podoba ta piosenka, ale to jest totalnie mój klimat. Francja co roku w ostatnim czasie potwierdza, że chce bić się o czołówkę, chce zająć dobre miejsce na Eurowizji. Naprawdę, no piosenka francuska do bólu. Naprawdę, tam myślałem, że będzie jakiś, wiecie, plot twist amerykański, ale nie, absolutnie nie ma. Jest to 200, 300, 400% Francji we Francji i w sumie dobrze, że tak jest, bo z jednej strony jest to piosenka taka typowo francuska na Eurowizję, a z drugiej strony na tle tych wszystkich oryginalnych utworów i takich w tym roku naprawdę bardzo jakichś takich narodowych, ze zmianami tempa, niejednostajnych. Super, że jest taki utwór, który trochę jest klasyczny, ale jednak jest podbity tą dramaturgią, tymi instrumentami. Super. No i też wokal. Wokal, który na pewno się wyróżni na tle stawki, bo no jednak sposób śpiewania jest po prostu inny od reszty. Także wow, dla mnie naprawdę bardzo fajne. Ale pytanie, czy to jest piosenka, która wygra Eurowizję realnie, bo przecież trochę można to porównać, może nie 1:1, ale można porównać to do piosenki z zeszłego roku z Francji, gdzie również to był taki mocny faworyt, a ostatecznie w sumie nie zajęła miejsca ani w czołowej trójce, ani nie, no, tylko przez moment była brana pod uwagę, jeśli chodzi o bicie się o wygraną. Więc pytanie, czy Francja będzie w stanie zrobić jednak z tego utworu coś, co przebije się poza właśnie top 10, żeby to było no już nawet, nie wiem, top 3. Myślę, że tutaj staging dużo daje. Jeżeli oni to zrobią w takim bardzo autentycznym klimacie, może nawet minimalistycznym trochę, no bo to się sprawdziło u Barbary Pravi, to się sprawdziło Slimana, to kto wie, może Francja wygra, jak nie wygra całego głosowania, to chociaż głosowanie jury, bo naprawdę ma potencjał. I ta piosenka ma potencjał i potencjał ma też po prostu wokalistka i ten wokal jest wyróżniający się. Z drugiej strony no, docenienie znowu podobnego sznytu wydaje mi się też, że to może jednak się nie zadziać, no bo tak jak powiedziałem, ostatnie 2 lata, no to są właśnie te piosenki z takim wokalem stylizowanym na operowy, ale tutaj też czuję, że ta piosenka ma troszkę większy potencjał radiowy na przykład, że spokojnie to można byłoby puścić w radiu i to by było dość wysoko na listach muzycznych, tak więc ciekawy jestem bardzo tego występu i no to na pewno jest piosenka, która trafi do mojej topki. Mimo że nie jestem, wiecie, frankofilem, mimo że nie uwielbiam francuskiej muzyki, ale ja tu czuję duszę, ja tu czuję charakter. Lubię, że ta ballada jest taka, wiecie, z pieprzem, że jest spicy, że jest konkretna, jest trochę tutaj dramaturgii. Ja to bym jeszcze ją trochę podbił, tak żeby było bardziej dramatycznie, no ale może wizualnie to podbiją. Zobaczymy. Jestem ciekawy, jak Ty oceniasz piosenkę z Francji na Eurowizji 2026. Daj koniecznie znać w komentarzu, co sądzisz. Oceń utwór od 0 do 10 i oczywiście zostaw łapkę w górę pod tym filmem, jeśli Ci się spodobały reakcje, podbicie filmu i subskrypcję kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A mam nadzieję, że to robisz, a jak nie, to zachęć innych. Tak więc bardzo dziękuję Wam raz jeszcze za ten materiał, za tę przygodę z francuską piosenką, a my widzimy się już niebawem w kolejnych reakcjach. Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!